Serdecznie zapraszam do odcinka 148 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 4. W poprzednim odcinku opowiedziałem o Centrum Kabalizmu w Europie. W tym odcinku opowiem o kabalistach z początku XVIII wieku. Jednym z żydowskich balszemów z pierwszej połowy XVIII wieku był Heilprin, alias Joel ben Uri z Szatanowa, który podobnie jak Izrael z Podola wymyślał rzekomo cudowne leki oraz tworzył cuda z użyciem kabały i imienia Bożego. Heilprin, posiadając wiedzę z dziedziny medycyny i fizyki, w 1720 opublikował pracę Toledot Adam, w której opisał różne leki przypisywane znanym kabalistom. Żydowski oszust zgromadził wokół siebie wielu wyznawców, którzy po śmierci swojego pana utworzyli bandę szarlatanów i bezwstydnie wykorzystywali łatwowierność im współczesnym. Nazwisko Heilprin pochodzenia żydowskiego związane jest z miastem Heilbronn w Niemczech. Początki rodu żydowskiego Heilprin sięgają połowy XVI wieku i najstarszym znanym przodkiem był Zebulun Eliezer, którego syn Moses Brest-Litowsk był szwagrem Samuela Edelsa. Ród Heilprimów podzielił się na 4 gałęzie i byli to głównie rabini oraz wpływowi przywódcy żydowskich społeczności. Heilprinowie byli potomkami Żydów aszkenazyjskich i zamieszkali w Austrii, Niemczech i krajach Europy Wschodniej. Jeden z potomków trzeciej gałęzi, Jehiel ben Salomon Heilprin, pochodził z miasta Brody niedaleko Lwowa i w 1821 roku przeniósł się do Odessy, w której do momentu swojej śmierci w 1877 był naczelnym rabinem społeczności żydowskiej. Kolejny Heilprin z 4 gałęzi, Jehiel ben Salomon ben Jekutiel, był naczelnym rabinem w Mińsku i jego potomkowie stanowią główną diasporę współczesnych Żydów rosyjskich. Oto kilku znanych Żydów z rodziny Heilprin. Jehiel ben Salomon Heilprin, litwiński rabin i kabalista. Michael Heilprin, polsko-węgierski badacz Biblii. Angelo Heilprin, amerykańsko-węgierski geolog i podróżnik. Ben Shlomo Lipman Heilprin, lekarz w Izraelu. Elhanan Heilprin, rabin. Louis Heilprin Polak, sędzia w Stanach Zjednoczonych. Oprócz rodu Heilprinów, rabinów i kabalistów, najważniejszą grupą kabalistyczną byli frankiści, nazywani zocharystami lub oświeconymi. Nazwa tej grupy kabalistów związana jest z Zocharem, czyli Księgą Światła. Frankiści byli wierni fałszywemu Mesjaszowi Sabatai Zewi pochodzącemu ze Smyrny, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku. Frankiści grupowali się w tajnych kręgach w stylu masońskich organizacji. Założycielem żydowskiej sekty frankistów był Jakub Lejbowicz, gorzelnik Brendy, dogłębnie zaznajomiony z doktrynami kabały. Jakub Lejbowicz, nazywany później Jakubem Frankiem, urodził się w 1726 w Korołówce na Podolu. Był żydowskim pretendentem na Mesjasza po Sabataju Zewi. Sekta Franka kontynuowała ruch sabatystów, czyli wyznawców fałszywego Mesjasza Sabataja Zewiego ze Smyrny, który ogłosił się Mesjaszem w 1648 roku, mając 22 lata. Powstanie sekty Sabataja Zewiego zbiegło się z wieloma ważnymi wydarzeniami historycznymi. W 1648 doszło do pogromów polskiej szlachty dokonanych przez wojska kozackie Bogdana Chmielnickiego na Podolu. Również w 1648 zamordowano dziesiątki tysięcy Żydów. Sabatyści praktykowali mistyczny kult, będący mieszanką ascezy i zmysłowości. Niektórzy odprawiali pokutę za swoje grzechy.
Czasami praktykowali samookaleczanie i nosili żałobę po Syjonie, podczas kiedy inni dobrowolnie łamali surowe zasady czystości rodzinnej, charakterystyczne dla judaizmu, i prowadzili rozwiązły styl życia. Przeciwko sekcie sabatystów wystąpili ortodoksyjni rabini na soborze w Lwowie w 1722, co spowodowało, że niektórzy sabatyści woleli zejść do podziemia, niż ponownie integrować się z tradycyjnym judaizmem. Takiemu kręgowi na Podolu przewodniczył ojciec Jakuba Lejbowicza, który działając w Galicji rozszerzył ruch podziemnego sabatu. W tym samym czasie na Podolu i Galicji nastąpił rozkwit band rozbójniczych hajdamaków napadających na bogate żydowskie karawany kupieckie. Z tego też powodu ojciec Jakuba wyemigrował w 1730 do Cernuti na Mołdawii, gdzie wpływy mołdawskich sabatów były znacznie silniejsze niż ortodoksyjny judaizm. Jakub Lejbowicz mógł teraz swobodnie handlować w Imperium Osmańskim, jako kupiec odzieży i kamieni szlachetnych. Tam też nadano mu przydomek Frank. Jakub Frank bywał w wielu ośrodkach sabatyzmu w Imperium Osmańskim, zwłaszcza w Izmirze i Salonikach. W 1755 powrócił na Podole, zebrał liczną rzeszę zwolenników i zaczął głosić, że jest Mesjaszem z Salonik, prowadząc życie w stylu orientalnym, posiadając bogactwa, których źródeł nikt nie odkrył. Na tajnych spotkaniach sabatyjczyków prowadzonych przez Franka dokonywano rytuałów seksualnych, które były sprzeczne z etyczno-religijnymi koncepcjami ortodoksyjnego judaizmu. Jedno ze spotkań sabatyjczyków w Lanskoronie zakończyło się skandalem i rabini wyprosili Franka z Polski, a jego zwolenników oddano do miejscowych sądów rabinicznych. Rabini z Brodów koło Lwowa ogłosili ekskomunikę wobec każdego sabatyjskiego heretyka, nakładając na każdego pobożnego Żyda obowiązek wypędzania ich i zdemaskowania. Jednakże przebiegli sekciarze udali się do Mikołaja Dębowskiego, biskupa kamieniecko-podolskiego, prosząc go o ochronę. Frank zapewniał biskupa, że jego sekta żydowska odrzuca Talmud i uznaje za autorytet tylko Zohar, twierdząc, że zawiera on prawdę o chrześcijańskiej doktrynie Trójcy. Fałszywy Mesjasz Jakub Frank zapewnił również biskupa, że Mesjasz Wyzwoliciel należy do Świętej Trójcy, ale nie sprecyzował, że tym Mesjaszem ma być Sabataj Zewi ze Smyrny. Naiwny biskup wziął pod swoje skrzydła antytalmudystów lub zocharystów, jak nazywano sektę Jakuba Franka, a nawet zaaranżował kilka sporów między nimi a władzami rabinicznymi. Jak potoczyły się losy sekty Jakuba Franka, opowiem w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 148, w którym opowiedziałem o kabalistach z rodu żydowskiego Heilprin i początkach sekty Jakuba Lejbowicza. Serdecznie zapraszam do odcinka 149 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 5.